czasami bywa tak, że nie wszystko idzie po naszej myśli. I tak w dzisiejszym odcinku nagrywanym w zeszłą zimę możesz spodziewać się wielu zwrotów akcji, pomyłek, fikcji, prawdy, poszukiwań i niedowierzania. A tak serio to odwiedzimy Fort Beniaminów, a po drodze przebijemy oponę w samochodzie. Pamiętajcie, że w tym roku lecimy po 1 000 000 subskrypcji, więc klikajcie ten magiczny czerwony guzik na dole, a my zapraszamy na wyprawę. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Piękny zimowy poranek, słoneczko świeci, a my znajdujemy się w Forcie Beniaminów. No prawie, bo w sumie do niego zbierzamy, a wy pewnie zauważyliście, że brakuje pewnego grubego elementu. Słuchajcie, złośliwość rzeczy martwych. Jak jechaliśmy tutaj, to walnęła nam opona w samochodzie, więc Kuba nas wysadził, poleciał do wulkanizatora, więc jak mu się uda naprawić, to tu przyjedzie i będzie na filmie, a jak nie, to zgniemy w lesie. Kuba nas wysadził. Jeszcze żyjemy, jak widzicie, po prostu wypuścił z samochodu. Dobra, lecimy nagrywać. Dawaj, dawaj, biegaj, 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 Roki! Roki, ciśnij! Czy dobiegnę do końca? Już nie czuję nóg, ale jestem. Udało się. Roki. A nie doceniłem dziada. Parę ciekawostek na temat samego fortu. Został zaprojektowany przez generała inżyniera Wieliczkę. Budowa rozpoczęła się w 1904, a zakończyła W 1909 ten schron, bunkier nigdy nie został dokończony tak naprawdę. Ale zobaczcie jedną rzecz, to był 1904-1909, czyli to nie było budowane dla Wojska Polskiego, ani dla Polski, bo tego kraju na mapie nie było. To było robione przez Rosjan, dla Rosjan. Ale elementy polskie też tutaj są, o za chwilę wspomnimy, bo musimy znaleźć tu jakieś wejście. A w sumie zgadza się. Ogólnie był wybudowany na zasadzie nieregularnego pięcioboku. Wiadomo, że można było się łatwiej bronić, ale zobaczcie, wygląda to tak, że chyba tutaj sobie trenują terenówki. Podjazd pod stromą górę chyba. Ale wiesz co, tu jest zejście w prawo, to może tutaj coś będzie. Może być. Zobaczymy. No, nie. No. A tu w prawo? Słuchaj, dam ci dyszkę jak zeskoczysz, ale jak będziesz chciał wyjść tam, to kombinuj sam. Dobra, czyli wiemy, że coś pod nami jest, tylko teraz trzeba znaleźć wejście do środka. Sądzę, że najlepiej będzie zejść na dół. Tutaj coś będzie, zobaczcie. Tylko tak. Myślę, że tam właśnie będzie to zejście. Tylko ciekawi mnie jedna rzecz, bo jak to było... Oczywiście to było niedokończone właśnie na planie pięciokąt. O, teraz jak popatrzycie, ten pięciokąt właśnie widać tutaj dookoła. Tylko jak był niedokończony, to wiadomo, że no, jak powiedziałem, było niedokończone, ale jeszcze Rosjanie jak weszli tutaj podczas II wojny światowej, to co zostało, to wysadzili, więc tak naprawdę to będziemy niedobitki tego fortu właśnie, zbierać. no tak naprawdę nieregularny pięciokąt już przestał istnieć już w latach. A jak gadałeś właśnie o tych ubiegłego wieku, no. Jak gadałeś o tych podjazdach, zobacz, tam są jakby jakieś kominy na górze. To właśnie tam może być ten fort. I tam był jeszcze, z tego co pamiętam, w jednym... Wydaje mi się, że na pewno, zobacz, tutaj masz wejście. Zaraz wszystko obadamy zresztą. O, Kuba chyba to nazywa. No, jesteś na głośniku, co się stało? No siemano, no to wentylem, nie? Wentyl, ale tym właśnie prawym tylnym? Tak. No i tutaj pan właśnie to ogarnia, bo to nie wiem czy wiesz, czy będzie po prostu czujnikiem i tak dalej, ale no to jeszcze czekam. A ile ci zajdzie mniej więcej? Nie mam dla tego pojęcia. No dobra, no to my nagrywamy dalej i wchodzimy właśnie teraz do tego jednego z bunkrów? No, więc fortu. do fortu. Znaczy, no, a tam wszystko gitara? Tak, na miękko. Dobra, to elo. No bez obiadu, no, także tak, słyszycie co się stało. No wentyl. Wentyl, no. Dobrze, nie uszczelka pod głową. Wentyl, wentylowi wentylem. Chodźmy do środka. Dobra, ustawiamy moc na 1700. A ja myk 3500. 3500. Ty, zobacz jakie to głębokie jest. O kurde, jaki widok z mistrzostwa świata. Dawaj, wejdźmy do środka i pokażemy ludziom. Zaświecimy 3500. No ja jestem na 3. Patrzcie na chwilę, patrzcie się teraz. No ja jestem na 3500. To ja też jeszcze poświecę. No dobra, no nie ma co stać, trzeba zwiedzać. No. Chodźmy. Powiem ci, że zrobiło to na mnie wrażenie. Myślałem, że to będzie takie malutkie. Czekaj, sobie ściągawkę wezmę, jak to się nazywa. Paula, Ala, Tomek, Wika, Łukasz przeszli sobie poterną, czyli łączeniami między fortami, którymi za chwilę przejdziemy. No to lecimy. I zobacz, tutaj masz te jakby
wywietrzniki. To jest to, co na górze byliśmy. I tam byliśmy na górze, zgadza się. No ile? 10 metrów podziału jesteśmy, ale zobacz, że to idzie w głąb i coraz niżej. O! Jeszcze tu można obadać. Powiem Ci, że ta historia z uwięzieniem oficerów polskich, którzy nie chcieli tak naprawdę podpisać paktu z diabłem, bym to tak nazwał, mianowicie nie chcieli służyć dla wojsk austro-węgierskich i niemieckich. No, chodzi ci o kryzys przysięgowy. W ogóle jak tutaj stoimy, to można poczuć się w celi, jak w celi jakiejś. I to nie jest właśnie przypadek, że o tym wspominamy. Tutaj w 1917 roku internowano polskich żołnierzy, którzy, tak jak Konrad powiedział, nie chcieli podpisać paktu z diabłem. Czyli Niemcy wpadli na pomysł, że z racji, wiadomo, toczyła się I wojna światowa, Niemcy, Austro-Węgry i Rosja rzuciły sobie do gardeł. Potrzeba było żołnierzy. Czyli weźmy polskich żołnierzy, dajmy im przysięgę dla Królestwa Polskiego, ale między słowami było powiedziane, że przysięgamy służbę cesarzowi i wierność armii niemieckiej, na co żołnierze wierni Piłsudskiemu, czyli legiony, się nie zgodziły, za co byli internowani. Mieli jaja. Oj, mieli. Dobra, chodźmy w głąb. Wtedy pomyśl, że to ma 100 lat, a to wygląda jakby, wiesz... Jakby Ponad 100 w sumie, nie? No. 9, no to 111 lat w tym roku. Ale się czuję, jakbyśmy szli jakimś poradziecką stroną. Zgadza się. I zobacz, że to w 44 jeszcze wojska radzieckie wysadziły dosyć dużej tak naprawdę ilości. Ty, a tu coraz niższe się robi. No. Tylko pamiętaj, że my idziemy po piachu. No kiedyś sądzę, że wyglądało to trochę inaczej. Więc ten piach, jak był ulewy czy coś, to po prostu mógł razem z nurtem wody, która tutaj wlatywała, cisnąć. Dlatego tutaj trochę miałeś bliżej sufitu. Przemek. O, pan Przemek tu był. Przemek wcześniejszy. Skąd wiesz? Kiedyś... O, wyjście to jest. Ja myślałem, że my do czegoś dojdziemy. Ale to tak jak mówiłeś, że to jest przejście pomiędzy fortami, tak? Tak, to było takie zabezpieczenie właśnie. Nad nami jest usypana ziemia. Wiadomo, jak żołnierze się komunikowali, to lepiej przejść pod grubą warstwą betonu niż latać na górze. No nie, po co się wystawiać na ostrzał? Zgadza się. A tutaj już nie widać miejsca, jak zaczynaliśmy, skąd zaczynaliśmy. Jesteśmy na tyle nisko. No i zaraz wyjdziemy. Swoją drogą, Tak? nie wiem, czy jest sens tędy wychodzić, No. bo następne forty i ten pięciokąt były z tamtej strony. Dobra, wyjdziemy tu i przejdziemy dworem, zobaczymy. A, tu na koło pójdziemy. I fort urodził urbexowca. O, Ciężki to był fort. ciężko, ale jesteśmy. Zobacz, tamtędy nawet górą przechodziliśmy. No. A swoją drogą, jak mówiłeś o tym wysadzeniu przez Rosjan, No. zobacz, to jest wszystko nieregularne, to bardziej wyglądało, jakby tutaj właśnie to było wysadzane. Pewnie to w paru miejscach było niszczone. Ty, zobacz, skąd wyszliśmy w ogóle. Marriott. Bo jesteśmy w centralnej części tego fortu. I to wszystko jest dookoła nas. Pomyśl sobie, jak na przełomie XIX-XX wieku, czy to Niemcy, czy Rosjanie, fortyfikowali się na granicach. Właśnie w Warszawie twierdza Modlin, Cytadela Warszawa, ten fort Beniaminów. Niemcy dookoła Poznania też zrobili swoją twierdzę. Zgadza się, zresztą my już parę takich stron odwiedzaliście, które możecie zobaczyć, nie tylko rosyjskie, ale również niemieckie. W większości bardzo podobne. Jedne w lepszym stanie, inne w gorszym, ale wszystkie służyły temu samemu, a mianowicie obronie miasta. O, po obrony to mamy jakiś tunel. Tam jest jakiś tunelik, Łukasz zauważył, to lecimy. No i udało się, idę do chłopaków. Udało się naprawić wentyl, panowie zrobili to no na wielkiej prędkości. Na szczęście wiedzieli, co robią i widać, że byli fachowcami. No ale dobra, i słuchajcie, teraz jakiego ostatnio mamy pecha. Parę lat nic się nie działo, a teraz tak, jakiś czas temu w Odessie rozwaliliśmy drona, a teraz złapaliśmy, że tak powiem, przysłowiową gumę. Gdzie znajdowały się główne koszary, bo one były połączone tą główną poterną, to obstawiałbym, że to było tamto miejsce, bo przechodziliśmy tym długim tunelem. I 2 tradytory obserwacyjne, czyli takie półwieże, z których można prowadzić ogień. Czyli mówisz, że to tutaj po tych kątach, bokach chyba. No tak bym obstawiał, ale mogę się mylić, bo wiesz, to jest wszystko zrównane teraz do jednego poziomu. Zgadza się, my jesteśmy po środku tak jakby tego, na dziedzińcu, choć ciężko sobie wyobrazić, jak to wyglądało 100, prawie 10 lat temu. No, 11 lat temu. Zobacz, to pewnie było, wiesz, bardziej na pionie, tylko
a teraz jest usypane piaskiem i tak dalej. No dobra, no wchodzimy do środka, zobaczymy. Zobaczcie, tu jest śmieci, jakiś ognisk zostawionych plastikowych, metalowych części. No, nie mamy o własną historię, no. Niestety. Powiem Ci, że to jest dosyć duże. W jedną i drugą stronę. Mamy te przejście. Tak, tam jest ulica. Tam jest ulica. No chodźmy tutaj, się cofniemy i zobaczymy, co tam No, jest. trzeba zobaczyć. Ale to chyba będzie podobne przejście, wiesz? Wiesz, bo to te wszystkie przejścia były zrobione podobnie. Właśnie to są te przejścia dla żołnierzy, żeby przechodzić między wieżami, fortami i tak dalej. Ale przypominam właśnie mi to, jak tych naszych polskich żołnierzy internowali, czyli tutaj coś na kształt celi jeszcze musiało być. Oczywiście, że tak. Zobacz, że tutaj masz wiele pomieszczeń po bokach chociażby. O, takie jak tutaj. A zresztą, wiesz, mogły być to namioty, czy cokolwiek innego robionego prowizorycznie, zagrodzone jakimiś drewnianymi, tak naprawdę murami, drewnianymi barierami, żeby nie mogli uciec Fakt. dookoła samego właśnie portu. Oczywiście to są nasze przypuszczenia, tak wcale nie musiało być, choć zobaczmy, co tam jest. Kolejne pomieszczenie. Jak myślisz, co tutaj się znajdowało te 111 lat temu? Wyobraź sobie, że to kawał historii, przeżyło niejedno. Teraz są to puste ściany, Znaczy wiesz, ale jak to wyglądało wtedy? jak to ten fort był niedokończony nigdy, tutaj mogli albo pomieszczenie dla żołnierzy, albo magazyn, wiesz, magazyn z bronią. Mogło tak być. Albo z amunicją. Wiesz, tak jak gadamy o tych tunelach, gdzie żołnierze przychodzili, tutaj mogli mieć łatwy dostęp do amunicji, brać amunicję i lecieć na front. To w ogóle jakieś rozwidlenie chyba jest, albo większe pomieszczenie. Chyba pomieszczenie, bo wygląda jakby się kończyło powoli. Zobaczymy. No, gdybyśmy poszli w drugą stronę, to byśmy wyszli na ulicę. Tutaj są kolejne pomieszczenia. O, zobaczcie, jakie malutkie. W ogóle wygląda jak cele, więc może to były cele i więzienie. Coś znalazłeś? Wyjście na zewnątrz. Właśnie zawiało chłodem. Też tak poczułem. Ale jest przewiew tutaj. No. Rzeczywiście te przejścia są dosyć duże, masywne, więc oddziały musiały się tędy przemieszczać. I dla odmiany pod górę. Nie no, tyle mamy tam przejście. A po drugiej stronie tego wału już mamy ulicę. Ale wiesz co? Możemy wejść tutaj na ten wał, bo to jakby właśnie ten główny był. No tak było zrobimy. widać Tam od są dzieciństwa. tak naprawdę też te kominy, o których mówiłeś. Wentylatory, wentylacji. Tam kiedyś nie było drzew, była sucha fosa utrudniająca zdobycie fortu, a to jest złośliwość rzeczy martwych. Drugi raz dzisiaj. Myślałem, że nawet trochę inaczej to wygląda, a my rzeczywiście możemy się znajdować w miejscu, gdzie kiedyś nieopodal albo tu właśnie stała kaponiera. O, jakiś Melanż. melanż. Pan pewnie w golfie. Zobacz, jakie to jest wysokie. No, tam wylany beton jest. Zaraz tam schodzimy, zobaczymy, co się dzieje. O. Jak to wygląda. Tam pewnie jest wejście. Wiesz, co to jest? No, przecież my przechodząc z jednym z tuneli widzieliśmy właśnie wyjście na tą ulicę. Tam będzie wejście do środka, będzie można się wbić. A to jest jakby taka jedna z tych głównych ścian 5-boków. To może zróbmy tak, zejdźmy na dół i na dole poczekamy na Kubę, bo mieliśmy Memory 5, że już tam fura naprawiona, a zaraz przyjedzie i sobie pogadamy. Dobra. Jak tam twój wentyl? Myślę, że twój wentyl się skis. Tu są moje dwa kapcie. Teraz możemy czuć się jak gospodarzy. Kuba przyjechał, więc go wprowadzimy po naszych włościach. Dobrze, że szybko to naprawili, bo tak naprawdę myślałem, że będzie to o wiele dłużej trwało. Się okazało stale, że to w ogóle jakaś tam, wiesz, magia, jakieś czujniki, inne bzdety, co nie? Aha. A tak się przygotowałem, że z tego wszystkiego nie wziąłem se lampy. Więc musicie mi świecić. Dobra, no. Ja mam... O, jak fajnie kapie woda. Ono? Ty, ale jaki tu jest piach. Kojarzycie, jak wtedy byliśmy z History Hunters w Poznaniu? Też było to tak wypełnione Właśnie, piachem. tak, zwróciliśmy uwagę na to. A tu, zobaczcie, była gruć Ono? w tym miejscu. Tu mogły być Oczywiście drzwi mogły być. wstawione, co nie? A tutaj co mamy? Przyjechał Kuba i ma nowe spojrzenie na to miejsce. Tak, na 100% tu była gruć wstawiona.
Albo tam na tym półokrągłym. Musisz mi doświetlać. Tak jak mówiliśmy, Łykaszu. mogło to być też adoptowane już po samej wojnie i po tym jak w 40 latach zostało Adaptowane? adaptowane. Będziesz adoptowany. No ty jesteś adoptowany. Wentylacja, a to wycięcie było na lampy. Tędy kable były poprowadzone. Na pewno. No. Już w tamtych czasach mieli elektrykę? Nie, w tamtych czasach gaz. Ale wiedzieli, że będzie elektryka, to kuli na wszelki wypadek. Pamiętam, Edison kiedyś coś takiego wynajdzie jak lampę. Kto? Nieważne, chuj. Ty, a co jest tam dalej? Tam byliście? Tam jest wyjście do drugiego tunelu, to chodź na dziedziniec. Aha. Tak, tutaj jest główna, tam będziesz miał dookoła. Oprowadzenie jakby wiedzieli u siebie. JS. Nie, TS. Nie wiem, to jakieś, szukam jakichś napisów. Prawie jak? Jakie? To tak ma być? Tak, to powinno się tak odczepiać jak się rozgrzeje. Aha, okej. Specjalnie tak wygląda. No dobrze, więc to jest dziedziniec, tak? No coś na wzór, tak nam się wydaje, bo to było na zasadzie 5-kąta tak naprawdę, tylko nieregularnego. Czyli ile Można miał zobaczyć. kątów? 5. 17. Wszystkie. A tu widzieliście jakie samotne drzewo? Wieży deszcz. Trochę jak to w Czarnobylu. Przy drodze pusty dwór. Ale jest zjeżdżone i krosami, zobaczcie na ziemię, i kładami, i To na ten I furami. Terenówkami. A, no tam jak jest powyciągane. Ty, dobra, ja bym gdzieś wbił, no, bo wy żeście tu byli, się bawili. Tam u góry dron leci, nie wiem czy go widać. Jakiś taki naturalny. Teraz jest to w modzie, jak one się nazywają, te? Biodron. Wegański dron. Z Ciecierzycy. Właśnie spotkaliśmy się z chłopakami, co jeździli tutaj na krosach, więc jeżeli oglądacie ten odcinek, to pozdrawiamy i dziękujemy wam za tą podpowiedź, że gdzieś w tamtą stronę, jak pójdziecie, jest tunel. W sumie gadaliśmy o tych koszarach. No to jak się wchodzi tutaj, to czuć, że jednak ten główny budynek koszarowy był tutaj, nawet widać po objętości tych miejsc po poszczególnych obiektach. Znowu jakieś wysadzone, a jak mówię, pozostałości. A może to jest to? O, nie, jednak nie jest, bo to się tam już kończy. Przyświecę wam. Nie wiem, czy będzie widać. Tam już jest koniec. Myślałem, że to jest to wejście. Ale jak widać, nie ma wejścia. Znaleźliście coś? To tak jak ja. No chodźcie. I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonym forcie Beniaminów. Miejsce lekkie, przyjemne, w sumie tak jak ten odcinek, I guma nie pękła. tylko wentyl. Dziękujemy wam bardzo. Pamiętajcie, subskrypcja, Instagramy, Facebooki, łapka w górę. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! I wracamy z buta.